Czym różnią się ulice Indii od tego, co znamy z innych części świata? Praktycznie wszystkim. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym po prostu przejdziemy się ulicami Indii i zobaczymy, czym w zasadzie one się różnią. Sprzedać wszystko, co możliwe. Czy samotnie podróżująca kobieta powinna chodzić po ulicach Delhi? Bo nikt mi nie uwierzy, jak wygląda tutaj proza życia. I jeżeli filtrujemy hotele po tych najtańszych, a tak jak ja zapytam o cenę, to ja nigdy nie wiem, czy to jest właściwe. To ryksze z czasem ewoluowały. No i zobaczcie, zrobiłem kółeczko i już nie kosztuje 100 rupii, tylko już kosztuje 80. Moment to trwało, nic nie bolało, a w międzyczasie dotarliśmy do dzielnicy takiej trochę przemysłowej. Nie spisali żadnego OC, żadnego oświadczenia. Współczuję elektrykowi, który tutaj działa. A więc jak każdy walczy o miejsce, każdy... Chodźcie, zapraszam Was. Będziemy chodzić i opisywać. Hello, welcome body massage spa. Thank you. No i to pierwsza różnica, czyli osoby, które mijamy na ulicy, zaczepiają nas, żeby sprzedać wszystko, co możliwe, począwszy od taksówki, po usługi spa, po cokolwiek byśmy chcieli. A znajdujemy się dzisiaj w New Delhi, czyli jednej z najbardziej zaludnionych aglomeracji świata. Według statystyk mieszka tutaj, bazując na różnych źródłach, między 32 a 34 miliony ludzi. Myślę, że nie jest to możliwe, żeby do końca dokładnie to policzyć, bo bardzo dużo osób w Indiach jest po prostu niezarejestrowanych i nie widnieją w żadnych rejestrach. Stąd prawdziwej liczby nie poznamy, więc być może Delhi, które uznawane jest za drugą największą aglomerację świata, to tak naprawdę pierwsza aglomeracja świata, a pierwszą jest oczywiście Tokio z ponad 37-milionową społecznością. Kiedy tylko wyjdę na ulicę, gdzie jeżdżą tuk-tuki, zaczepia mnie praktycznie każdy motorykszarz, oferując swoje usługi. A dziś znajdujemy się na Paharganchu. To taka dzielnica w Delhi, w której to możemy spotkać bardzo dużo tanich hoteli, możemy spotkać bardzo dużo małych biznesów, ale mamy jednocześnie bardzo blisko do starego Delhi, które jest uwielbiane przez różnego rodzaju zakupoholików, bo tam spotkamy wszystko, począwszy od biżuterii, ubrań, strojów na wesela czy elektronikę. Także dzisiaj jesteśmy na Paharganchu, stąd mamy wszędzie blisko. Motoryksza kosztuje nas jakieś 50 rupii w każdą stronę, na przykład na Connaught Place, czyli taką kolonialną dzielnicę, ale troszkę bardziej zamożną. I tam dojeżdżamy za 50 rupii, czyli jakieś 2 zł do Old Delhi, oddalone o jakieś 4 km za rupii 200. Nie wiem, czy to też nie jest zbyt wysoka cena, ale my tak płacimy. Jak jest 8 zł w jedną stronę, no to ciężko mi jest się targować, żeby dajmy zapłacić o 30 groszy mniej. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda w środku Connaught Place. Z każdej strony jest po prostu sznur samochodów, zawsze i wszędzie. Jak wygląda poruszanie się tutaj? Bo zapewne możecie słyszeć zewsząd trąbki. I trąbka tutaj to nie jest oznaka złości na drugiego użytkownika drogi, a informacja. Uwaga, jadę. I tak często, tak jak w tym momencie, idę sobie ulicą. Ja teraz się spojrzałem, ale to jest chyba taki nawyk z Europy, bo idąc po ulicy wystarczy słuchać dźwięku klaksonu, no bo każdy jadący rykszarz czy jakaś osoba na skuterze po prostu Ci informuje: pip, pip, uwaga, jadę, nie zmieniaj swojego kierunku, po prostu zaraz Cię będę wymijał i nie chciałbym Cię strącić.
Więc oni po prostu nie robią tego ze złości, tylko informują uprzejmie, że zaraz będą Cię mijać, co jest bardzo, bardzo, bardzo wskazane. Co my na Paharganczu spotkamy? No przede wszystkim standardowe jakieś apteczki, jeden hotel na drugim, bo tak jak już wspomniałem, jest to ulubiona dzielnica przez backpackersów. Jest to przede wszystkim dzielnica stosunkowo biedna, więc jest tutaj bardzo dużo małych biznesów, ale też niedrogie hotele, a te lata swojej świetności nie wiadomo kiedy miały, bo wszystko po 2-3 latach wygląda już od wybudowania, wygląda już podobnie. Dlaczego tak jest? No bo po prostu mało się dba tutaj o utrzymanie czystości, a ogromny smog i ilość kurzu, która tutaj jest, bardzo szybko osadza się na nowych fasadach, więc czy to hotel jest sprzed 2 lat, czy sprzed 10, to ciężko to określić. Co spotkamy tutaj jeszcze? Różnego rodzaju małe biznesiki, czyli standardowo fryzjer na fryzjerze. Spotkamy różnego rodzaju małe sklepiczki, tak jak ten. I wszędzie po prostu motoryksze. Ja przed chwilką byłem przejść się w całkowicie innym temacie. Wtedy jeszcze byłem bez kamery, ale idąc tutaj, widząc co tutaj się po prostu dzieje, mówię, dobra, muszę to nakręcić, bo nikt mi nie uwierzy, jak wygląda tutaj proza życia. I zgubiłem wątek. Zaraz wrócimy do niego. Zwróćcie uwagę, jak bardzo różni się to wszystko od tego, co spotykamy bynajmniej w Europie, ze względu na fakt, że jest tutaj po prostu gorąco i upalnie. Thank you. Thank you. O, widzieliście. Idący turysta jest od razu zagabywany, czy przypadkiem nie potrzebuje taksy. No bo przecież gdzie on idzie? Gdzie on będzie chodził? On sobie da radę na pewno z moją potrzebą, z moją usługą. Ja go zawiozę, pobiorę pieniądze. On na pewno potrzebuje, żeby go wziąć. Ok, wracając do wątku tego, co tutaj się dzieje. Sprawa wygląda tak, że większość tutaj z usługodawców ma otwarte na oścież witryny i bardzo dużo czynności wykonywanych jest niemalże wprost na ulicy. Zobaczcie, na przykład tutaj tego typu restauracja, typu fast food ma całą otwartą przednią fasadę. Nie wszyscy wykorzystują klimatyzację. Zazwyczaj są to jedynie wiatraki do jakiegoś ruchu powietrza, a nie potrzeba robić tutaj szczelnych fasad od frontu, no bo cały rok jest ciepło. Czy pada, czy nie pada, to wciąż jest tutaj ciepło. Co jeszcze spotkamy na Connaught Place oprócz jedzenia? No oczywiście wszelkiej maści różnego typu biura turystyczne. Wszak Delhi jest miejscem, do którego przylatuje najwięcej turystów. Myślę, że gdzieś na równi z Bombajem. Oczywiście jeżeli mówimy o przyjazd do Indii. Mamy tutaj jeden z największych międzynarodowych portów świata, na który przylatuje bardzo dużo samolotów z Europy, więc Delhi najczęściej jest po prostu pierwszym punktem, do którego trafiają turyści przyjeżdżający do Indii. I w związku z tym, że trafiają tutaj, no to często pierwszą noc tak czy siak spędzają w New Delhi. I jeżeli filtrujemy hotele po tych najtańszych, tak jak w naszym przypadku, no to trafiamy naturalnie na Paharganj, bo jest tutaj wszędzie blisko, a hotele, jak już wcześniej zdążyliśmy wspomnieć, są po prostu niedrogie. Przejdziemy się jeszcze parę innymi uliczkami. Spotkamy również wspaniałe
melony. Ja chyba jakiego zaraz zakupię. Zobaczmy, jak to smakuje. How much? 100 rupees. 100, 1 kg. 100? 1 kg. 101 kilo. 1 kilo. Okay. Thank you. Zaproponowali mi właśnie 100 rupii za 1 kilo melona, czyli jakieś 20 zł za kilo melona. Zawsze się zastanawiam, czy jest to turystyczna cena, czy jest to cena realna. Dlatego lubię wchodzić do takich mini marketów, w których ceny napisane są na produktach, no bo wtedy nie ma wątpliwości. A tak jak ja zapytam o cenę, to ja nigdy nie wiem, czy to jest właściwe. O, banany. Spróbujemy kupić coś takiego. Hello? How much is it? How much? How much? 100. Ok, no to zobaczcie, za taką kiść bananów 100 rupii, czyli... A nie, przepraszam, 100 rupii to są 4 zł. No to bierzemy, oczywiście, że bierzemy. Musiałem się trochę przykleić do stanowiska, wszak idąc tutaj w innym temacie, w którym byłem, parę osób zaczepiło mnie na ulicy i przestrzegło, żebym był uważny, żeby nie chodzić z wyjętym telefonem, bo jest tutaj sporo osób, które mogłyby się zainteresować, po prostu go pochwycić na skuterze i pojechać dalej. O, zobaczcie, jaki fajny korek się zrobił na ulicy. Spróbujemy tego melona kupić. How much? How much? 1 kg 80 rupees. 40 rupees? 80 rupees. 30 rupees. 30? 80. 1 kilo 80 rupees. No i zobaczcie, zrobiłem kółeczko i już nie kosztuje 100 rupii, tylko już kosztuje 80. Ok. Very sweet. Very sweet. 2. Free. Free, please. Okay. It's okay. Finish. 1 kg. This is enough. भाई आगे पीछे मत आओ मेरे एक मिनट निकल जाएगा यार सब How much is it? How much? I zobaczcie, za takie 3 zapłaciłem raptem 2 zł dzisiaj. A korek nie chce się rozejść, więc będę go musiał jakoś ominąć. Tak się poblokowało, że nawet nie mogę pieszo przejść. Uwaga. Okej. Macie już powoli odpowiedź, dlaczego tak dużą popularnością cieszą się tutaj motoryksze, skutery i wszelkiego maści samochody, które są po prostu wąskie. Ale to, co zdążyliśmy zaobserwować, że motoryksze z czasem ewoluowały. No bo zobaczcie na przykład na tę motorykszę. Wcześniej miały one
trochę inną konstrukcję i były przede wszystkim na silniku spalinowym, tak jak ten. Ale jaką on ma wadę? Zobaczcie, jaki on jest szeroki w tył. Z kolei ten rozwiązuje ten problem, a jednocześnie dokłada ilość miejsca, no bo są dwa miejsca z tyłu, naprzeciwko 2 miejsca również, no i kierowca, koło którego również często widzimy, że siedzi dodatkowy pasażer, bądź w niektórych przypadkach 2, ale takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim zmniejszyć szerokość tego wozu, bo on się po prostu robi wąziutki. Zobaczcie sami, jaki jest malutki. O. Tutaj chciał nas kierowca wyminąć i on nie był na nas zły, po prostu mówi, przesuńcie się trochę. A w Indiach każdy walczy o miejsce, każdy musi być przed drugim, każdy musi być o jeden krok dalej. Kiedy ja wchodziłem do Redfortu i odłożyłem przez pół sekundy plecak na taśmę, to już 5 osób mnie wyprzedziło. No i tak tu jest w prawie 1,5 miliardowej społeczności. Jest tak dużo ludzi, że każdy walczy o swoje i tak każdy walczy o swoje na ulicy, w kolejce. No a przede wszystkim, kiedy prowadzimy jakiś pojazd, to również potrzebujemy miejsca. Ajajajaj, chyba złą decyzję podjąłem, bo tutaj dużo ładniejsze są owocki, zobaczcie. No ale cóż, też zjemy. Bardzo dużo biznesów rozgrywa się właśnie na ulicy. Zobaczcie, transport często odbywa się ręcznie, no bo nie każdego stać, żeby kupić sobie nawet rower, a w takich ciasnych miejscach jak tutaj wjechać jakimś dużym sprzętem też jest ciężko, więc wynika to z wielu względów. Jedziemy teraz do takiej trochę główniejszej ulicy. Zobaczycie, jaki tu jest ruch, bo tutaj jesteśmy gdzieś tam między ulicami Paharganczu. Wszyscy z tymi klaksonami dążą tylko do jednego, że przypadkiem się nie zatrzymać. Przypadkiem się nie zatrzymać. Jadę, trąbię tak długo i liczę na to, że tak długo się ludzie będą przesuwać, aż nie będę się mógł zatrzymać. Ale zdarza się i tak, zobaczcie. No korek niemiłosierny. Korek niemiłosierny. Jeden za drugim. I wcale nie muszę przechodzić przez ulicę, ale zrobię to. Tylko po to, żeby zobaczyć wam jak to się robi, pokazać wam jak to się robi. A robi się to w ten sposób, tak jak na przykład ci tutaj jego moście zrobili. Że trzeba po prostu iść. Nie należy się zatrzymywać. Po prostu trzeba iść. Bo nikt tutaj się nie zatrzyma. Pasów oczywiście nie ma. O, zobaczcie, transport jakiegoś żelastwa długiego. Można również wyczuć moment, kiedy się wszystko zblokuje. O, trąbka była, prawie się udało. Thank you. O, kolejna propozycja, dobra, idziemy. Spróbujmy jak tu przejść. Hop, hop, hop. Wymusiłem trochę pierwszeństwo piesze. No i już jestem na środku. Moment to trwało, nic nie bolało. Zobaczcie, jak druga strona. Wcale nie lepiej. Przejdźmy jeszcze tutaj. Jakby tutaj przejść teraz? Tym się udało. A mnie odwagi zabrakło po prostu. Dobra, mamy to. Zblokowali się. Wejdziemy w teraz taką niewielką dzielnicę przemysłową, w której dzisiaj załatwiałem biznes. No bo w Indiach jest tak, że my jako osoby pochodzące nie stąd bardzo się wyróżniamy. Mamy jasny kolor skóry. I oczywiście
Jest to dla nas trochę niezrozumiałe, ale wszyscy chcą sobie zrobić z nami zdjęcia. I skądinąd wiemy, że takie zdjęcie lubi być później pokazywane rodzinie, znajomym, jako przykład tego, że zna się z taką osobą jaśniejszej karnacji i wśród znajomych takie osoby się po prostu ma. I my po prostu bardzo często jesteśmy manekinami w procesie fotografowania dla różnych postronnych osób, które spotkamy. Może nie na Paharganczu, ale kiedy byliśmy w dzielnicy Redford, to zaczepiali nas wszemi wobec. No i żeby zawsze być jakoś tak uprzejmym, bo wszyscy się pytają, czy przypadkiem nie prowadzę jakiegoś kanału na YouTube trzymając kamerę, no to mówię, coś dla nich przygotuję. No i przygotowaliśmy takie naklejki z informacją, jak się nazywa nasz kanał, no bo zawsze mieliśmy czasem problemy z komunikacją z tymi osobami. I każdy od nas dostanie taką naklejeczkę. A żeby umilić im oglądanie, dzisiaj rano przetłumaczyłem wszystkie filmy na język hindi. Także jeżeli macie znajomego z Indii i nie mówi po angielsku, to możecie mu podpowiedzieć, żeby włączył sobie napisy w języku hindi, bo te pod każdym odcinkiem będą już się pojawiały. A w międzyczasie dotarliśmy do dzielnicy takiej trochę przemysłowej. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj małe działalności. Tutaj właśnie zamawialiśmy nasze naklejki. Jest to taka dzielnica, w której widzę różnego rodzaju winyle, laminaty, rzeczy z plastiku, jakieś neony i w tych miejscach tutaj można to wszystko zamówić, ale zobaczcie tutaj, jak jest wąsko. Zobaczcie również wyżej, jak wyglądają te wszystkie kable. Współczuję elektrykowi, który tutaj działa, a i tak nie jest to jeszcze najgorsze miejsce. Widzieliśmy zdecydowanie gorsze. Także to są mniej więcej takie biznesiki. Widać, że wszystko zgromadziło się w jednym miejscu. Domyślam się, że część osób cięcie wykonuje w podobnym zakładzie, a tutaj są po prostu jedni dystrybutorzy. Gdyż na moje pytanie w 3 różnych sklepach, no bo wiadomo, kiedy robiłem wycenę w Indiach, nigdy nie robi się wyceny znaczy nie zamawia się w pierwszym miejscu, bo cena lubi się bardzo różnić. No i dzisiaj 800 naklejek zamówiłem w cenie 60 zł, ale miałem również wyceny na 3 razy tyle. Więc po przejściu 3 różnych sklepów wybrałem najlepszą ofertę pod względem ceny, ale również pod względem terminowości, no bo zależało mi, żeby było dostępne na jutro rano. I tak jeden z uprzejmych sprzedawców był gotowy na dzisiaj wieczór wszystko przygotować, także zaliczka poszła, wszystko przygotowane i od jutra wszystkie osoby, które sobie zrobią z nami zdjęcie, dostaną również naklejeczkę. O! Była kraksa. Chłopaki się zderzyli. Ale nikogo tutaj to nie przejmuje. Nie spisali żadnego OC, żadnego oświadczenia. Hello! O, proszę bardzo. Chłopaki mnie tu pozdrawiają. Do you want to be on camera? Nice to meet you. Would you like to promote your shop? Okay, like and share. I'm from Poland. Nice to meet you. One shop and viral reviews. Okay, cool. No to Looking John Wick. chłopaki zareklamowali swój sklep z winylami, także jeżeli ktoś pozna to miejsce, zapraszamy do tego sklepu. Okay, good to see you. Have a good day. No widzicie, także chodząc sobie po ulicy po prostu spotkamy się też z taką zwykłą ludzką życzliwością. W Indiach jest stosunkowo bezpiecznie. Tutaj nie ma jakichś rabunków. Raczej jeżeli możemy spotkać się z jakimiś może nie przestępstwo to duże słowo, ale raczej wykroczeniami, taka drobna kradzież kieszonkowa, to tak, przed tym nas przestrzegają, ale czy jak byliśmy w slumsach,
czy w takich dzielnicach jak tutaj, troszkę mniej zamożnych, no to po prostu jest bezpiecznie. I jeżeli ktoś się zastanawia, czy na ulicach Delhi jest bezpiecznie, tak. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy samotnie podróżująca kobieta powinna chodzić po ulicach Delhi, ciężko powiedzieć. Nie chciałbym tutaj rekomendować tego typu rzeczy, gdyż z różnych źródeł dowiemy się, że w Indiach występuje bardzo dużo gwałtów, ale szczegółów tych statystyk nie znam, czy one są bardziej w miastach, czy na wsiach, więc nie chciałbym tutaj nikogo osądzać, ale to, co na pewno rzuca się w oczy na ulicach Delhi, że przede wszystkim widać mężczyzn. Mało jest samotnie kroczących po ulicach kobiet. Kobiety raczej pozostają w domu, zajmują się domem, a głównie pracują mężczyźni. Zobaczcie, jak to wygląda, kiedy będziemy dalej szli po ulicach. Możecie sami policzyć, ile było mężczyzn, a ile było kobiet, a ile było samotnie chodzących kobiet, bo czasami rzeczywiście też chodzą u boku mężczyzny, ale już samotnie chodzących po ulicach kobiet naprawdę bardzo, bardzo trudno spotkać. O, zobaczcie, tutaj jak fajnie wypchany jest. Hello! Good, nice to meet you. O, tutaj też jak fajnie wypchany tuk-tuczek. Hello! No dobra, trzeba znów się zmierzyć z wyzwaniem przejścia przez ulicę. Spróbujemy jeszcze wejść w takie troszkę boczne ulice, ale zwróćcie uwagę, ja nie potrzebuję tutaj daleko szukać, żeby pokazać prawdziwe Indie. Ja po prostu idę ulicami, nic tutaj nie jest koloryzowane. Jeden długi, ciągły film. Może nam jakieś drobne cięcia zrobimy, kiedy mało co mówiłem, chyba że interesuje Was, żeby wszystko pokazać. O, ale się luka znalazła. Hopsala i mamy to. Dobra, idziemy w jakieś boczne uliczki. A jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka o slumsach, to albo wyjdzie po tym odcinku, albo był już przed tym odcinkiem. Także dajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo tam znajdziemy również wizytę ze slumsów oraz świątyni Sikhów, w której jedliśmy darmowy obiad w jednych z największych darmowych jadłodajni świata. No, a tak wyglądają troszkę mniejsze boczne uliczki. Jest tutaj ciut spokojniej. Wszak część osób tutaj również mieszka, nie tylko prowadzi biznesy. To, co żeśmy przeszli przed chwilką, to były główne arterie, główne ulice na Paharganchu. Jedna taka przelotówka drogowa, jedna taka właśnie hotelowo-usługowa. Ale we wszystkich bocznych uliczkach mieszkają tu... O cholera! O, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Cały zostałem wodą skapany. Myślałem, że to klimatyzacja, a to pranie rozwieszone. Nie wiem, czy widać. O, w ogóle zobaczcie. Ja nigdy w życiu się nie pociłem. Nie wiem, to jest mało eleganckie, ale pokażę Wam. Bluzkę mam z przodu mokrą. Ja się nigdy pod cyckami nie pociłem. A tu przejdę parę kroków. No i niestety jestem calutki mokry. I to, co się wyróżnia na ulicach Indii, to to, że całe życie prowadzone jest po prostu na ulicach. Bawią się dzieci, prowadzone są biznesy. Tutaj nikt nie pracuje w biurach, w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wszystko się praktycznie odbywa na ulicy. Oczywiście, jeżeli pójdziemy do jakiejś dzielnicy finansowej, bądź właśnie na Connaught Place, być może jest więcej biznesów, które prowadzonych jest za zamkniętymi drzwiami, ale w głównej mierze tak wygląda prawdziwe życie w Indiach. I tak większość społeczeństwa jest prowadzone. Tutaj wejście do mieszkanka. Zobaczcie, jakie fajne schody, ostre. Ciekawe, czy by były zgodne z europejskimi normami pod względem wysokości stopnia, jaki musi być i czy jest półpiętro zrobione w międzyczasie. Szczerze wątpię.
Zmierzamy powoli już do mojego hotelu. Celowo takimi bocznymi się troszkę przenoszę, ale zobaczcie jaki jest szybki kontrast. Tutaj było ciutkę ciszej. Chwilkę odpocząłem i znów wychodzimy na ulicę, gdzie jest bardzo duży zgiełk. I właśnie to jest takie znamienne trochę w Indiach. My po spędzeniu całego dnia gdzieś na dworze, jeżdżąc rikszami, motorikszami, metrem, komunikacją, spędzając cały dzień na ulicy, człowiek jest po prostu przebodźcowany. Człowiek potrzebuje wrócić do pokoju i się wyciszyć. I ja w tym momencie też zmierzam, bo po tym krótkim, półgodzinnym obejściu ja już czuję, że miałem za dużo, że już mój mózg tutaj powoli jest przebodźcowany. I niestety nasze dzieci też to odczuwają, chociaż są bardzo, bardzo, bardzo dzielne i nie mogę na nie powiedzieć złego słowa, więc dają radę, ale szczególnie one, kiedy przychodzi zmęczenie i jest tych kolorów i wszystkiego już zbyt dużo, no to niestety dają nam znać, że już potrzebują. Dzięki za dzisiaj, jestem już właśnie przed swoim hotelem. Jeżeli Wam się podobało, dajcie komentarz, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, żebyśmy mogli jeszcze więcej fajnych treści dla Was dostarczać i żeby inni też zobaczyli, jak wyglądają prawdziwe Indie. Do zobaczenia, hej!